Jestem siostrą samotnych i żoną owdowiałych. Jeżeli kiedyś napiszę pamiętnik, to dam tytuł od Ofelii do Felicji, czyli o tym, jak być kochaną. Ach, panie, tak 20 lat temu zwracałam się do króla. Ach, panie, wiemy, czym jesteśmy, ale nie wiemy, co się z nami stanie. Nie domyślamy się, czym będziemy za rok. Zapominamy, czym byliśmy dawniej. Tamto wszystko stało się jakby złą, pomyloną i daremną sztuką, w której odegrałam rolę komicznej tragiczki, a teraz usunęłam się za dekorację. Miłość, rodzina to są sprawy możliwe do zastąpienia. Nie trzeba tylko zastanawiać się nad wymową swego życia. Lepiej udawać, że ono jest logiczne i mieć fonogeniczny głos. O, to jest konieczne. Której nie widziałaś tyle lat, zaprasza cię do Paryża, to przecież powód do radości. A ty placzesz, jakby się stało coś złego. No dobrze, a kto ci będzie prał bielizny? Przecież twoje kalesony nie są w najlepszym stanie. Moja droga, tyle lat czekałaś na to spotkanie, a teraz zaslaniasz się moimi kalesonami. A twoje ziółka? Jutro odprowadzę cię na lotnisko, koniec, kropka. To wiem, że zachowuję się głupio. No ale zrozum, świat mi się czasem wydaje za duży, przerażający, obce kraje, ludzie. Ludzie? A cóż ci mogą zrobić? Trzeba umieć odpowiednio podejść do każdego i załatwione. Zakończyliśmy kolejny odcinek. Moja matka to aż raz się popłakała. Obiady u państwa Konopków. Wiesz, że chcę do niej list Następny napisać. odcinek nadamy za tydzień o tej samej porze. A teraz... Milion ludzi wie już o mojej podróży. Kieliszek Madery na tarasie Café de la Paix, samotne przechadzki nad Sekwaną. 2 tygodnie to trochę za mało, ale jednak szkoda tylko, że tak późno. Nie miałam pojęcia, że takie będzie zakończenie. Miałam uczucie, że staję się częścią tła, tego, co dotychczas działo się za moimi plecami. Cofnąć się o krok w kierunku tego tła, obejrzeć z pewnej odległości swoje podeptane miejsce. To bardzo ważne.
Attention s'il vous plaît, les passagers à destination de Vienne à Rome sont priés de bien vouloir se présenter au contrôle du passeport et se rendre à la douane. Merci. Achtung, wir bitten Passagiere, die nach Wien und Rom fliegen, die Pass- und Zollformalitäten zu erledigen. Danke. Attention please. Passengers departing on flight LO235 to Vienna and Rome are kindly requested to present themselves at the passport office. Nie zostałam stworzona do unoszenia się w powietrzu. Zdaje się, że kieliszek koniaku dobrze by mi zrobił. Technika, owszem, ale żadnych znajomości. Nie po to oderwałam się od ziemi, żeby mieć przygody w powietrzu. Higieniczny wygląd, elektryczny masaż, sok pomarańczowy, owsianka. Dałabym głowę, że w czasie wojny był lotnikiem. Nie ma obrączki, ale na pewno żonaty. Rano dzień dobry, kochanie, wieczorem dobranoc, kochanie. Znowu się do niej uśmiecha. Te roczniki urodzone podczas wojny i później są w lepszym gatunku. Nie jadam szynki. Więc co to pan mówił o tych motocyklach, że to są konie? Mówiłem, że motocykl w Polsce to nowy rodzaj jazdy konnej. To leży w naszych szlacheckich tradycjach. Zresztą niech pani pojedzie na wieś. Bardzo chętnie. O, Ja poproszę jeden koniak. Chłopi na motocyklach, ja w samolocie do Paryża. Kraj? Tak, może, nie wiem. Wszystko, co nas spotyka, z początku nazywamy życiem. Dopiero po pewnym czasie okazuje się, że to jest kraj. Nie wybierała mnie. Nikogo, nawet jego. Przyszli i powiedzieli, musisz go przewieźć w bezpieczne miejsce. Wyznaczono cenę za jego głowę. Czy pani wierzy, że można mnie uratować? Włos panu z głowy nie spadnie. Już niedaleko, zaraz będzie pan bezpieczny. Niezły początek scenariusza. W życiu takie momenty znosi się trochę gorzej. Vous vous sentez mal, madame? No, merci. Pas du tout. Co za bogactwo słów, fifi. O. Nie poznał mojej torebki z cedetu, to znaczy, że krótko był w Polsce. Po co on to robi? Czy nie wystarczy, że lecimy w powietrzu? No nareszcie. Dziękuję. Żadnych poprawek wstecz. Nie mogłam przewidzieć wszystkich wypadków, ale spłaciłam wszystkie obowiązki. Ten pan niewiele by z tego zrozumiał. Tak, trzeba to było przeżyć, mój kochany. Niech pan sobie wyobrazi rachityczną Ofelię, którą w czasie prób uznano za fascynującą. Mówili, że mam w sobie światło. Może i miałam, ale pecha także.
Calun jego jak śnieg biały. Na calunie kwiat, choć go łzy nie opłakały, na mogilę padł. Jak się masz, śliczna panienko? Dobrze. Mógł wam zapłać? Mówią, że sowa była córką piekarza. Ach, panie, wiemy, czym jesteśmy, ale nie wiemy, co się z nami stanie. Niech wam Bóg pomaga przy wieczerzy. Marzy jej się o ojcu. Nie mówmy już o tym, proszę. Ale jak się was pytać będą, co to znaczy, to powiedzcie: dzień dobry, dziś święty Walenty, dopiero co świtać poczyna. Młodzieniec snem leży ujęty, a chorza doń puka dziewczyna. Jeszcze się wszystko naprawi, mam nadzieję. Trochę cierpliwości. Ale nie mogę nie zapłakać, pomyślawszy, że go mają złożyć w zimną ziemię. Mój brat dowie się o tym. A zatem dziękuję państwu za dobrą radę. Niech powóz zajeżdża. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Nie rozumiem tych słów, zwłaszcza o sowie. Kochanie, na 30. spektaklu one się pani same wyjaśnią. Na 30? Niech pan to przeczyta. Gasić światło! Stasiu! Stasiu! Na dół! Stasiu! Chodźcie na dół! Garderoba! Stasiu! Co pan robi? Za parę dni w mieście będą już Niemcy. Trzeba się jednak na coś zdecydować. Ostatni raz decydowałem o czymś, jak bawiłem się z moimi kolegami w parku. Złodziei, policjantów. Potem już nie decydowałem o niczym. Grałem, bili brawo. Kłaniałem się. Dalej grałem. A skąd ty wiesz, Peters, że to za parę dni mają być Niemcy? Komunikaty są przecież optymistyczne. Prezydent przemawiał przez radio. Na pani miejscu siedziałbym raczej w schronie. To już nie będziemy grali? Wam, co stoicie tu bladzi, drżący, tylko jak niemi widzowie tragedii, mógłbym ja, gdybym miał czas, wiele rzeczy powiedzieć. Ale śmierć, ten srogi kapral, stoi nade mną. To pani pierwsza duża rola? Ma pani pecha. Ale poczeka pani na następną. W pani wieku można jeszcze czekać.
Słucham. Niedługo zamykamy. Co robisz w święta? Nic. Zastanów się. Przecież to nie ma sensu. Są inni mężczyźni. A ten się nie nadaje absolutnie. Wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety napełniają go rozpaczą, że nie siedzą w rzędach i nie biją mu brawa. On potrzebuje widowni, a teraz jej nie ma. Rozumiesz? Nie ma, koniec. Mówię ci, nie licz na nic. Ja na nic nie liczę. To już chyba będzie ostatni. W pani wieku trzeba już wiedzieć, że słowo ostatni ma sens dopiero w przemówieniu nad grobem. A za życia mówi się następny. Dzień dobry, Ofelio. W tej roli jeszcze pani nie widziałem. Ja pana także. 3 kawy i butelka koniaku. Trzy kawy i koniak. On jest nawet sympatyczny. Ludzie jednak wiedzą, co mówią. Może po prostu jest Niemcem. Dzień dobry, Peters. Widzę, że się zdecydowałeś. Odejdź. Was ist denn los? Na, sag's doch. Vielleicht soll ich ihn. Lassen Sie das sein. Ist doch nur Quatsch. Eine kleine Auseinandersetzung, wie sie auch unter Freunden vorkommt. Wenn das so ist, betrachten wir die Unterhaltung als vorläufig abgebrochen. Aufgeschoben ist noch nicht aufgehoben. Wir sprechen uns noch woanders. Heidler. Salem? Zostaw, Hans, ja to zapłacę. 3 kawy, koniak do zwrotu. Tak. Proszę. Nie powinna pani tu pracować. Wcześniej czy później lokal będzie narażony na nieprzyjemności.
No więc? Znam go oczywiście. Wszyscy go znają. Ale nie pokazał się tu od tego czasu. Od jakiego czasu? No, od tego incydentu. Przystojny. Bardzo. Proszę przeczytać. O, tu. Głośno. Osobom, które udzielą pomocy lub schronienia, Wystarczy. A tu? grozi kara śmierci. Zwracam pani uwagę, że w myśl tego, co tu napisano, pani też jest osobą. Nicht reden. Stille. Berów? Nauczyciela, to moja żona. Jego pytam. Student. Dziś jest rocznica naszego ślubu. Właśnie wracamy z kościoła. Życzę szczęścia. Lecieć i wychodzić. Haben Sie denn keinen Ausweis? Której pani kończy? O 6 przychodzi koleżanka. Gdzie on jest? Proszę posłuchać. O 6:45 zatrzyma się pani w przeciągu. Tak jak mówiłem. Kiedy podejdzie ona, proszę powiedzieć: niech Bóg chroni króla. Bez sensu, ale to on tak wymyślił. Potrzebuje pomocy. Taka powinna być odpowiedź. Dlaczego panowie mnie wybrali? On tego chciał? Pani nam odpowiada wyglądem i płcią. Adres poda pani siostra Noela. Ty też. Pod ścianę. No, mieliśmy iść razem. Syn? Nie. No to o co chodzi? Raus! Schau dir den mal an. Schau dir das mal an. Wie gefällt dir das Ding? Kommen Sie mal her. Hierher, ja. Nie znałam jeszcze ceny, którą będę musiała zapłacić. Wiedziałam tylko, że to zły znak. Niech Bóg chroni króla. On potrzebuje pani pomocy. Proszę iść za mną. A za chwalebną przyczyną błogosławionej Marii zawsze dziewicy, niechaj od doczesnej utrapi woli będziemy, wiekuistego dostąpimy wesela przez Chrystusa Pana naszego. Niech mi pan zaufa. Wszystko będzie dobrze. Proszę zapamiętać. Katarzyny 8, drugie piętro, na prawo w oficynie. Niech się pani na mnie powoła. Dobrze. Dziękuję. Sądzi pani, że to się uda? Przy mnie włos z głowy panu nie spadnie. To już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu.
To jedyna okazja, żeby się z panem przejechać dorożką. Ale to chyba nie jest ulica Katarzyny. Wiem o tym. Kazali mi pana przewieźć w bezpieczne miejsce. To właśnie tutaj. Jeszcze jeden koniak? Bardzo chętnie. Lecimy ściśle według czasu. Rzeczywiście nie spodziewałam się. Tak. Wyjątkowo dobre warunki atmosferyczne. Pan zdaje się nie mieszka w Polsce? W USA. Odwiedziłem kraj pierwszy raz po 25 latach. Och, to strasznie długo. Raczej tak. Zmiany są kolosalne. To nie jest ten sam kraj. Doskonale pan to określił. Uśmiechnę się trochę tajemniczo. Potrafię być subtelna. Do Warszawy przyjechałem na kongres bakteriologów. Interesują mnie zwłaszcza badania w zakresie szczepionek. I teraz wraca pan do... USA? Niezupełnie. Na razie tylko do Genewy. Mam tam wygłosić kilka odczytów. Szkoda, że nie mam nic do powiedzenia na temat szczepionek. Wyobrażam go sobie, jak przemawia do 100 podobnych facetów tym swoim głosem odkażonym z wątpliwości. Przekonałem się, że w Polsce są wybitni specjaliści w dziedzinie szczepionek. Byłem zaskoczony. Doprawdy? To ciekawe. Tak. Po moim odczycie w Akademii Nauk dyskusja stała na bardzo wysokim poziomie. Znakomita orientacja w najnowszych zagadnieniach serologii. A wie pan, to jakoś nie rzucało się w oczy? Odnoszę wrażenie, że Polacy nie doceniają swoich nowych szans. Czy pani nie jest tego zdania? Owszem, może pan ma rację, ale... Rozumiem. Zdaje się, że na psychice Polaków ciążą jeszcze skutki rozbiorów. No i wojna. Tak. Wojnę przeżyłam w Polsce. Ach tak. Byłem w lotnictwie RAF-u. Trudno mi sobie wyobrazić wasze udręki, męczarnie. O, wie pan, to już minęło. Jasne, ma pani do tego inny stosunek. Szanuję kobiety, które przeżyły ten czas na swoim miejscu. Na swoim miejscu. To bardzo ładnie powiedziane. Właściwie wtedy wszystko było o wiele prostsze niż dziś. Prostsze. Takie zdania wypowiadają pindy intelektualistki do zagraniczników w Bristolu. Prostsze. W nocy spadałam na beton, a w dzień latałam do wróżek, żeby się dowiedzieć, co mu grozi. Obłęd czy śmierć? Ktoś ich zasypał, całą grupę. Myślałem, że wiesz o tym. Poproszę herbatkę. Podwójną? Podwójną. Ale jego przerzucili przez granicę. W ostatniej chwili, rozumiesz? W przebraniu księdza. O! Proszę kawę. Prosiłam o herbatę. Przepraszam. To po prostu nie do wiary. Ale czy wiadomość jest pewna? 100%. Dla pana kawa? Tak, dla mnie. Słyszałem to od naocznych świadków. Zginął w najgłupszy sposób. Jacyś Niemcy przypadkiem zajechali ciężarówką pod dom, w którym się ukrywał i on, widząc to, rzucił się z okna na bruk. I co? Jeszcze panu mało. Pochowali go pod basztą stracy. Przepraszam. Zaraz wracam. Nie szkodzi, kochanie. Dlaczego ty nigdy nie masz czasu? Słucham? Nigdy mnie do siebie nie zapraszasz. Dlaczego? Mogłoby być przyjemnie. Nie wiem, czy byłoby przyjemnie. Mieszkam przy rodzinie, nie tolerują męskich wizyt. Mógłbym przyjść w kobiecym przebraniu. W
twoim życiu jest coś, o czym nie wiem. Ciepło czy zimno? Zimno. Jestem po prostu zmęczona. 2 kawki. O, pardon. Jak się macie? Słuchajcie, wiecie co? U Majla są żółwie, żywe. Słuchaj, czy nie wiesz, co się z tym robi? A wiesz, że nie wiem. Podaj tę kawę na 3. Bon. Bon, ma chérie. Zawsze się spóźnia i to w dodatku bez wdzięku. Coś czy ktoś? Cieplej? Oszalałeś? Oszalałem? Czekasz. To bardzo w twoim stylu. No cóż, dzisiejsze czasy mają też swój styl. Ale przecież zastanów się, czy to ma sens, moja droga. No nawet gdyby on wrócił, gdybyś go zdobyła, i tak musiałoby się to źle skończyć. Dla ciebie. Przyniosłam obiad. Mam dobre wiadomości. No chodź, proszę cię. Mówiłaś, że masz dobre wiadomości. No, co słychać? To, że nie żyjesz. Rzuciłeś się z okna. Z okna na bruk. Niektórzy nawet wiedzą z najpewniejszego źródła, że leżysz zakopany pod basztą straceń. Pochowali cię, co? Słyszysz? To są wiadomości z kawiarni. Czegoż ty chcesz więcej? Przecież najlepszy konspirator nie mógłby wymyślić nic lepszego. Słuchaj. Jeżeli ja nie żyję, i jeżeli całe miasto w to wierzy, to znaczy, że ja jestem wykończony. Zrozum. Przecież to zupełnie proste. Jeżeli ja umarłem, jeżeli wszyscy przyjęli to do wiadomości, to dlaczego oni nie mieliby tego uznać za fakt? Przecież to zupełnie logiczne. A jeśli tak jest, to znaczy, na nic więcej już nie mogę liczyć. Nigdy mnie stąd nie zabiorą. No bo jak mogą mnie zabrać, skoro mnie nie ma? Jeśli umarłem? Dawniej ci obiecywali, prawda?
No powiedz, obiecywali ci, tak czy nie? A potem powiedzieli, że trzeba czekać. A teraz? Teraz nawet nie będę z tobą rozmawiać. Bo o kim? O pogrzebanym. Czy ty wiesz, co to wszystko dla mnie znaczy? Przecież naprawdę dłużej tak nie mogę wytrzymać. Czekać. Ciągle słyszę, że trzeba czekać. Przecież ja naprawdę tak dłużej nie mogę żyć. Czy ty tego nie rozumiesz? Zrozum, nie mogę. Nienawidzę tej ponurej rudery, gdzie nikt nie wie o moim istnieniu. Muszę stąd wyjść. Podaj na chwilę. Zobaczyć ludzi. Nie wyjdziesz, od razu by cię rozpoznali. Kłamiesz? Nikt mnie już teraz nie pozna. Gniję tu żywcem. Patrz, jak ja wyglądam. Przyjrzyj się. Chciałaś mnie mieć przy sobie, prawda? Chciałaś, tak? Tak? O, teraz masz. Jesteś zadowolona. A czy to moja wina, żeś po pijanemu dał w twarz Petersowi? Moja wina, że był Volksdeutschem i że go zastrzelili? A to, że zgodziłam ci się pomóc, może to jest także moja wina? Jak ci się zdaje, kto puścił te pogłoski o twojej śmierci? Ty? Oni. Przecież sami mnie o tym uprzedzili. Rozmawiałam z nimi 3 kwadranse. O mnie? Przeważnie. Niestety nie mieliśmy ciekawszych tematów. A co mówili? Że masz być spokojny, że pamiętają o tobie. Chcieli mi dać pieniądze, ale nie wzięłam. Po co? A co jeszcze mówili? Że wojna skończy się na wiosnę. W Niemczech były bombardowania, podobno potworne. Co robiłeś? Ja? Stałem przy oknie i patrzyłem na ludzi. Tu za rogiem jest knajpa. Ludzie tam często wchodzą, wychodzą. Potem położyłem się na tapczanie. Było zimno, bo piec wygasł. Przykryłem się pledem, a potem zasnąłem. Śniło mi się, że stoję przy oknie i patrzę na ludzi wchodzących do knajpy i że zaraz położę się na tapczanie i że będzie mi się śniło zimno, że piec wygaśnie, że przykryje się pledem.
się stało? Podchodź do okna. Leider! Alle Männer raus! Ab! Czy pani źle się czuje? Proszę głęboko oddychać. To pomaga. Błagam, niech pan poprosi stewardessę o kieliszek koniaku. Kieliszek koniaku dla pani. Czy już lepiej? Bez porównania. Przykro mi, że... O, nie ma o czym mówić. Przeszedłem wiele burz nad La Manche. Na ogół są bardzo przykre. Pamiętam, Jak tylko zakołyszę, skacze we mnie mały kangur. w czerwcu 40 roku. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak z tego wyszedłem cało. Pan całą wojnę spędził w powietrzu? W powietrzu? A, można by to tak określić. Zaciągnąłem się jako ochotnik. Przeszkolili mnie w Ottawie. Zna pani Kanadę? Nie, nie znam. Czy to skalisty kraj? Nie. Zimą podobny Liść do Polski. klonu. Miasto Byłem Ottawa w tych latach zimą. nawigatorem. Jakie tam są W czasie wyprawy o zwierzęta? wyspę Kangury? 10% wracało do baz. Proszę, niech mi pan opowie teraz o swojej eskadrze. Ihr Mann, Meiser. Mein Mann? Ja nie mam męża. Żono, czy można wejść? Nicht umschauen! Halt die Fresse! Her! An die Wand, du da, an die Wand! Her, die Pfoten, her! Stillstellen! Schwein! Himmel, Kreuz, Donner, wenn du nicht willst! Chciałaś powiedzieć, laleczko, że męża nie ma w domu. Puszczajcie! Tak. A widzisz, Spiryt! patrz na tego sokola, jaki nerwowy, sentymentalnie nastrojony. On bardzo czeka na takie momenty, jak męża nie ma w domu. Verstehen Sie? Näher kommen, keine Angst haben! Twoje zdrowie i tego twojego nieobecnego. No do końca. No, mama, nie przekomarzysz.
Ja nie mam czasu na te wasze różne figle. Nawet jesteś przyjemna. Chcesz, to ja jutro wieczorem tu do ciebie przyjdę. Oczywiście nie tak służbowo. Kochana, pokaż kolana. Elegant. No, prędko, prędko. Bo to będzie ostatni szpas w twoim zaslanym życiu. Alles in Ordnung. Niemand da. Spezialität des Hauses. Prosit. Prosit. No. Prosit. Prosit.
po wszystkim. Wyjdź, wyjdź, tam jest otwarte okno. Jest takie powiedzenie, że mężczyzna wybrał sobie kobietę, aby jego klęski miały twarz i oczy. On mnie nawet nie wybrał. Tym bardziej miał prawo mścić się na mnie, to takie proste. Byłam jego jedynym widzem przez te 5 lat. Głupia, nic nie rozumiałam. Uważał mnie za przyczynę swoich nieszczęść. Dzisiaj rozumiem, że to było nieuniknione, ale wtedy kogo miał oskarżać? Los? Przecież ja byłam jego jedynym losem. Pierwsze lata po wojnie będzie musiał przeżyć z innymi kobietami. Wiedziałam o tym już wtedy, ale wiedziałam, że wróci. Byłam pewna, że do mnie wróci. Dałam mu 100 razy więcej, niż kobieta może dać mężczyźnie. Nie śpisz? Nie mogę zasnąć. Myślisz, że jak skończy się wojna, to nie wynagrodzimy sobie tych świństw, tej nędzy? Założymy teatr. Będziesz grał wszystkie swoje role. Słyszysz? Musi być za to nagroda i kara. Bo inaczej świat przepadnie.
Są takie dni, kiedy wychodzę na miasto, idę sobie powoli albo siadam na ławce i jestem bardzo zadowolony, że żyję. Panie Karolu, już zamykamy. Mówię wtedy do siebie, no cóż, ostatecznie nie jest najlepiej, ale mogłoby być gorzej. Która godzina? 7. I wiesz, trudno mi to wyrazić, ale bardzo często odczuwam brak twojej obecności. Myślę o tobie. Nie żartuję. Wydaje mi się, że gdybyśmy byli razem, to jesteś mi potrzebna. Oczywiście. Jeżeli ktoś komuś może być potrzebny, to tylko kobieta mężczyźnie w łóżku. Dopiero potem można się zastanawiać co do innych szczegółów. Potrzebny mi jest Ausweis. No masz przecież zaświadczenie, że tutaj pracujesz z bardzo dobrą pieczątką. Potrzebny mi jest lepszy Ausweis, taki, który bym sobie mogła przybić na drzwiach. No, wszystko ma swoje dobre i złe strony. Na Ausweise także. No, ostatecznie mogłabyś zaangażować się do Stadttheater. No, szukają tam teraz aktorek do jakiejś komedii muzycznej. No, daliby ci Ausweis jak beton. Tylko że to łączy się z pewnym ryzykiem. Oszalałaś? No to nonsens. Nonsens czasami też się opłaca. Wszystko zależy od okoliczności. Zapałki, proszę. Zdecydowałam się na to i ten fakt przynosi mi zaszczyt w moich własnych oczach. Ratowałam go. Potem mnie sądzili. Robiłam to dla niego, żeby on mógł żyć. Czy może jeszcze coś podać? Dziękuję. Co mu się śni? Może bitwa o wyspę? Wspaniały mężczyzna, który zawsze wie, jak się zachować. Przyczyny, skutki, decyzje, rezultaty. Gość z klasą, który nigdy nie leżał przywalony materacami. Ciekawe, jakby się wtedy zachował. Czy zna pan bajeczkę o Kubusiu Puchatku? Po pierwsze, coś mnie boli. Po drugie, nie czytam książeczek dla dzieci. Wie pan, kiedy ja byłam małą dziewczynką? Od razu brałem to pod uwagę. Zdaje się, że to jest tak. Nie jestem pewien, ale zdaje się, że tak. Gdybym dzisiaj została żoną tego pana, musiałabym nim chyba trochę gardzić za to, że on wie o tyle mniej. Że w pewnych momentach powie, to jest bardzo ludzkie, a w innych to jest poniżej dopuszczalnego poziomu. Wolałabym, żeby się obudził. Niech mi coś opowie tym swoim głosem spokojnego mężczyzny.
siostro! W tak uroczystym. Tra la la, tra la la, tra la la, tra la. Daj, pomogę ci. Эй, Вася пулеметчик, пособи, вот и награду получишь. Давай, давай. Смотри за пулеметом. Przyniosłam ci papierosy. Jutro może więcej dostanę. Wiktor! Proszę zapiąć pasy. Lądujemy. Przerwa w podróży trwać będzie 35 minut. Podróż była trochę przykra. To będzie moje pierwsze lądowanie. Lotnicy mówią, że w czasie pierwszego lotu wspomina się całą swoją przeszłość. O tym nie wiedziałam. Na und? Und dann, ganz plötzlich, so mir nichts, dir nichts, packte er mich frech von hinten. Was hast du denn dazu gesagt? Gar nichts. Ganz recht. War doch immer eine scheußliche Fratze. Altes Schwein. I nic. Żadnej satysfakcji. Myślałam, że coś poczuję, tymczasem kompletnie nic.
Nie wysiadłam w celach odwetowych, ale żeby tak zupełnie bez wrażenia, nic nie rozumiem. Atención, los señores pasajeros que van a París hagan el favor de prepararse para salir. Muchas gracias. Io ho già abbastanza pensare al viaggio in soldi, alle denunce, a tutte quelle cose. Szukam pani, żeby się pożegnać. Będę miło wspominać tę podróż. Pani jest ostatnią Polką, z którą rozmawiałem przed powrotem na zachód. A zapamięta mnie pan? Polubiłem pani głos. Głos? Tak, ma pani głos, który wzbudza zaufanie do życia. Więc życzę panu sukcesów na kongresach i dużo nowych, cudownych szczepionek. Czy tak? Nie wiem, są zdolniejsi, młodsi. Nie zostało uchwalone, że właśnie mnie się powiedzie. Na pewno się panu powiedzie. Wobec tego może wypijemy 2 koniaki, taki pożegnalny toast. Bardzo chętnie. Za pana odczyt. Wygląda pan na człowieka, który w każdej sytuacji jest dobrze przygotowany. Zgadza się? Niezupełnie. Dopiero tutaj zrozumiałam, że mnie pokonano. To chyba jasne, przegrałam. Jeśli nie można z siebie wydać okrzyku triumfu, to znaczy, że się przegrało, prawda? Ale kto ze mną wygrał? Ma pani rodzinę w Paryżu? Sądziłem, że pani niepokój tam w samolocie to po prostu niedyspozycja psychiczna. Pierwszy lot w takich razach to jest zupełnie uzasadnione. Przepraszam, że o tym mówię, ale potrafię zrozumieć wiele rzeczy. Ludzie, którzy przeżyli wojnę w powietrzu, są może lepiej zakonserwowani, ale za to mniej wiedzą o życiu. Zresztą, czy to jest istotne? Lepiej udawać, że wszystko jest w porządku. Trzeba wypełniać swój czas obowiązkami i żyć, jak Pan Bóg przykazał. Amen. A pan zapewne urocza żona, dzieci. W zeszłym roku straciłem syna. Popełnił samobójstwo. Sprawa kobiety? Nie tylko. Poza tym były jeszcze inne przyczyny, których nie rozumiem. Przez cały czas lotu prześladowało mnie wspomnienie o nim. Jestem pani wdzięczny, że mogę o tym mówić. Chciałbym na dłuższy czas przyjechać do kraju. Może się zobaczymy. Może. Mówią, że Sowa była córką piekarza. Koma? Co koma? Nie rozumiesz? Nie szkodzi. Ja także. Czy pani źle się czuje? To nic, zaraz przejdzie. Chodźmy, ja pani pomogę. Signorina, signorina, vorrei far merenda. Dov'è la mia cioccolata? Kawa dobrze pani zrobi. Dziękuję. Przecież nie była pani zmuszona grać. I nie może się pani tłumaczyć nieświadomością. Była pani w samym centrum środowiska. O ile pamiętam, pracowała pani w kawiarni aktorów, prawda? Czy pani liczyła się z konsekwencjami? Z konsekwencjami? Oczywiście.
Panie kolego, ja oczywiście tego wypadku nie podciągałbym pod pojęcie kolaboracji w sensie ścisłym, to znaczy kolaboracji politycznej. Tam chodziło przecież o jakieś kuplety. Panie kolego. No, oczywiście. Panie kolego. Ja rozumiem. No, oczywiście ja zgadzam się z opinią kolegów. Panie ale... kolego, w czasie, kiedy najlepsi synowie naszego narodu, nieznani patrioci, ginęli w lasach, na ulicach i w tych, kazamatach gestapo, ta pani... Telefon do pana? Dziękuję. Przepraszam na chwilę. No, panie kolego, proszę mi powiedzieć, czego ona tam szukała? Sławy, co? Bardzo przepraszam, ja za chwilę wrócę. Czy któryś z kolegów pragnie jeszcze zabrać głos w tej sprawie? I właśnie dlatego, że w Polsce nie było prawdziwych kolaborantów, każde wyłamanie się z Dlaczego się nie bronisz? zawodowej Dlaczego milczysz? W ten sposób pogarszasz tylko swoją sprawę. Twoja odpowiedź zrobiła bardzo niedobre wrażenie. Nastrój jest dla ciebie bardzo nieprzychylny. To jest za miejscowa. Nie możemy dłużej blokować linii. Już idę. Przepraszam. Trzeci raz mi pani przerywa. No to co, że 3 minuty? Proszę podejść. Tak, słucham pana. Sąd koleżeński postanowił zawiesić panią w prawach wykonywania zawodu aktorskiego na okres 5 lat. Otrzyma pani to na piśmie. Można złożyć odwołanie. Dzień dobry. Korzystając z okazji, chciałam przeprowadzić maleńki wywiadzik dla głosu. To chyba pomyłka. Pani Felicjo, tylko 3 zdania. Taki mały esej socjologiczny pod tytułem Od króla Stasia do pani Felicji. Pani obiady też przejdą do historii. Gdzie się pani lepiej czuje? W powietrzu czy na ziemi? Nie umiem odpowiadać na takie pytania. Wszędzie wszystko może się zdarzyć. Bardzo dobra odpowiedź. Pan zrobi karierę. Wytrwałość w pańskim zawodzie to... To połowa zwycięstwa, druga połowa to bezczelność. Niech pan to zapisze, bo to bardzo dobra odpowiedź. Więc dla czytelników głosu interesujące byłoby się dowiedzieć, w jaki sposób stała się pani panią Felicją z radiowych obiadów u państwa Konopków. Przedtem byłam czarownicą w Teatrze Bajek. Później zaproszono mnie na konkurs radiowy. Ktoś powiedział, że mam głos, który wzbudza zaufanie do ludzi. Nasza audycja stała się bardzo popularna. Kiedy mówię do pana Tomasza, jedz mój drogi, to dla ciebie ten kawałek przy kości, to czuję wdzięczność słuchaczy i wiem, że znowu przyjdzie mnóstwo listów z całego kraju. Tak, bo okazało się, że cały kraj nas słucha. Podobno pani głos kogoś uzdrowił. Ja myślę, że ludziom chodzi właśnie o tę pewność, że sobie odejmę od ust, żeby on zjadł, że go nigdy nie zdradziłam i że jeżeli kiedyś kogoś pokochałam, to się go po cichu wyrzekłam. To świetnie powiedziane. Pozwoli pani, że ja to zacytuję w wywiadzie. Zupa, mięso, kość z kawałkiem prawdziwego życia. W ekspresie pękną zazdrości. Trochę narzekań i anegdot, ciepło domowego ogniska, zwykłe codzienne sprawy. Ludzie strasznie tego lubią słuchać. Może mają rację. Kto wie, czy to nie jest najważniejsze. Czy chciał pan coś przekazać czytelnikom głosu, jakieś,
pozdrowienia. Niech pan napisze, że są mi bardzo potrzebni i że nie umiałabym już bez nich żyć, że pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Także w ich imieniu. Pani pozwoli, że się przedstawię. Zenon. Dziękuję. Bardzo przepraszam. Dziękuję. No więc co, lubi pan jazz? Wszystko zależy od atmosfery. Bo ja jestem po prostu szalona na ten temat. Dzień dobry. Przez cały czas tu mieszkałaś? Po coś tu przyszedł? Przyjechałem taksówką. Czeka na dole. Aha, rozumiem. Wstąpiłeś po drodze. Przyjechałem, żeby z tobą pomówić. Te 5 lat, na które mnie skazałeś, jeszcze się nie skończyły. Na które ja ciebie skazałem? No, chciałem ci wtedy dopomóc. No, ale ty byłaś uparta, zresztą nie o to chodzi. Nie o to chodzi? No więc o co? Kochanie, no znamy się przecież nie od dziś. Mam o tobie swoje własne zdanie, niezależne od innych opinii. Kiedyś miałeś inny. No, zawsze uważałem cię za niewinną, no ale wtedy byłem bezsilny wobec atmosfery. No. Ja także. Tylko że ja byłam oskarżona. Powinieneś był wiedzieć, że jeżeli to zrobiłam, to znaczy, że miałam swoje powody. Znałeś mnie. Ale jeżeli jest się miękkim pantoflem, to nie zasiada się w sądzie koleżeńskim. No dlaczegoś mi wtedy o nim nie powiedziała? Bo nie mogłam. No, gdybym był wiedział, że ukrywałaś go przez tyle lat, nie dałbym ci ruszyć, prawda? Musieliby cię uznać za niewinną. Nie mogłam, bo on nic nie wiedział. Kłamałam mu, że pracuje w Czerwonym Krzyżu. No wtedy nie wiedział, ale potem mogłaś mu powiedzieć. Nie mogłam, bo on już był z tą dziwką. Może miałam zatelefonować i powiedzieć mu, proszę pana, pan pamięta, że panu uratowałam życie, ale pan nie wie, że mam teraz kłopoty, więc może pan złoży to na piśmie, potwierdzi, że zrobiłam to dla pana. Ty idioto. A gdyby ona przyjęła telefon? On nie jest już z tą kobietą. To jest z inną. Od kiedy nie mieszka z tamtą? Od dosyć dawna. Jest wykończony. Nie gra. Pije. Dużo? Widziałem wszystkie jego role ostatnio. Są złe. Żadne. Jest nabrzmiały, pusty. On tu przyjechał razem ze mną. Wydaje mi się, że potrzebuje twojej pomocy. O co mu mam powiedzieć? Nic. Nie chcę już o nim słyszeć. Idź już. Czy nie pomyślałeś o tym, żeby się stąd wynieść? Dokąd? No choćby do Warszawy. No zawsze lubiłaś zaczynać wszystko od nowa. No wystarczy posłuchać twojego głosu. Twój głos wzbudza zaufanie u ludzi. Co ma wspólnego mój głos z wyjazdem do Warszawy? Nie widzę logicznego związku. No właśnie z tym do ciebie przychodzę. Otóż w warszawskim radio przygotowują nowy program. Wyobraź sobie, niemłode małżeństwo prowadzi rozmowę raz na tydzień przy obiedzie. O czym? No o wszystkim. O życiu. Mężem będę ja. No pomyśl. Zastanów się. Raz w tygodniu na starość zasiadalibyśmy przy stole jako małżeństwo. No, oczywiście bez żadnych obowiązków. Moja droga,
Ja jednak twierdzę, że tę dziewczynę trzeba oddalić. Kobieta, która się nie szanuje. Co to znaczy kobieta, która się nie szanuje? Nie jestem purytaninem, ale jednak nie... Kartki słychać. Ja to cofnę. Dobrze. Wejdziemy po kwestii nie szanuje. Uwaga. Moja droga. Ja jednak twierdzę, że tę dziewczynę trzeba oddalić. Kobieta, która się nie szanuje. Co to znaczy kobieta, która się nie szanuje? Nie, no, nie jestem purytaninem, ale jednak nieślubne dziecko to jest nieślubne dziecko. No przyznasz chyba, że nie każdej kobiecie to się zdarza. Mój złoty, co ty sobie właściwie wyobrażasz? A może ona go kochała? Kogo? Nieślubnego męża. Nie wszyscy mężczyźni są tacy jak ty. Przecież miało być, skoro tak myślisz, jutro z nią porozmawiam. Ona tamtemu zaufała, tak samo jak ja tobie, w swoim czasie. Co ona wygaduje? Przerwać? Nie, niech leci dalej. Jeśli sobie przypominasz daty, Dobrze, no proszę cię, zresztą rób jak uważasz. wszyscy jesteśmy tacy sami. Kto z nas się szanuje, kiedy naprawdę kocha? Mój złoty, jedz. To dla ciebie ten kawałek przy kości. Koniec. Stop. To co? Przesłuchamy. Tak, tylko samo zakończenie. Znowu będzie awantura. No w ogóle nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć. No. Proszę cię. No? I co? Pani znowu zmieniła tekst. Potem autorzy mają pretensje. To niech nie piszą idiotyzmów. Ale przecież... Mój złoty, co ty sobie właściwie wyobrażasz? A może ona go kochała? Kogo? Nieślubnego męża. Nie wszyscy mężczyźni są tacy jak ty. Ona tamtemu zaufała, tak samo jak ja tobie w swoim czasie. Jeśli sobie przypominasz daty, Znalazłaś już mieszkanie? Zresztą... Jakżeż długo można mieszkać w hotelu? No przecież w Warszawie dobrze ci się powodzi, prawda? To chyba nie masz zamiaru tam wracać. chyba nie. Mam pośrednika. Mógłby ci pomóc. Dam sobie sama radę. Dziękuję. No, zawsze byłaś uparta. A ja bym jednak w pierwszej postawił na Hasana. Dziękuję. Typy na jutro. Znowu postawisz na jednego konia. Od kogo pożyczysz? Są listy dla pani i zaproszenie z Paryża od córki. Córki nie mam nawet w Paryżu. No nigdy nie wiadomo. Dziękuję. No, ja bym skorzystał z zaproszenia. Jesteś przemęczona? To już 27 obiad w tym sezonie. No i te upały. Słuchając cię, czuję się twoją córką. Przyjedź do nas do Paryża. Moje dzieci mówią po polsku. Jean będzie uszczęśliwiony. Zupełna wariatka. Wie pan, zaraz po przyjeździe wrzucę do sekwany wiązankę kwiatów. Po co?
Widzisz te gruzy na szczycie, tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni, zażarci, i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze o honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych dniach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi. Czy widzisz ten rząd białych szyb? No, obudź się. Opowiedz jeszcze raz, jak rozwaliłeś tego faceta. Znowu ta stara legenda. Nie wtrącaj się. Ja lubię tego słuchać. No mów pan, mów pan. No, ty śpiący, no mów, póki pani grzecznie prosi. On był aktorem charakterystycznym, a ja byłem bohatersko-lirycznym. On przeważnie zabijał, a ja przeważnie umierałem. Przeważnie umiera. Nie przerywaj. Słuchaj opowieści. Pewnego dnia role się odwróciły. On musiał umrzeć, a ja musiałem go zabić. Były wtedy deszczowe dni i ludzie, którzy mi dali broń, powiedzieli, żebym strzelał prosto w serce. Strzeliłem w momencie, kiedy otworzył mi drzwi. Upadł. Powiedziałem: przepraszam cię, Peters. I zamknąłem drzwi. Oczywiście za sobą. A gdzie mu strzeliłeś? Gdzie? Tutaj. No, no. To pan tyle był wart? No, no i co dalej, co dalej? Jaki byłeś przystojny. I gdzie mu celowałeś? W to miejsce? Nie. O, w to. Dobra, dobra, co dalej? A potem mnie przerzucili na wschód. Jak to na wschód? Mówiłeś przecież, że na zachód. Był deszcz, leciałeś samolotem do Anglii z tą kurierką, co po ciebie przyjechała. Coś pan haftuje. Ale ten plakacik mogę kupić od pana. Chodź, odwiozę cię do hotelu. Rozszumiały się wierzby placzące, rozplakała Dobrze, się że jesteś. Ten plakacik mogę odkupić od pana. Mam takiego faceta, który zbiera te rzeczy. Odejdź pan! Spokojnie, po co ta gorączka? Przecież nikt panu grosza za to nie da. Bohaterowie leżą na cmentarzu. Bądź pan trzeźwy. co serce rwie. Nie Chodź. dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle. Czy możesz do mnie wrócić? Jak w tamtych latach. Tak, jak w tamtych latach. Płacę teraz za nie.
Czy wie, że tamto wszystko się nie opłaciło? Tamto? Jakie tamto? Te lata, przez które mnie ukrywałaś. Powinienem był pójść i dać się rozstrzelać. Do kogo to mówisz? Do mnie? Nie masz prawa. Jeszcze dziś co noc budzę się z krzykiem, że po ciebie przyszli. Czego ty ode mnie chcesz? Przecież wszystko jest tak, jak chciałeś. Chyba ja ci nie przeszkadzam. Wiesz, my oboje jesteśmy nieznanymi żołnierzami tej wojny. Dobre, co? Przestań pić. Słyszysz? Musisz z tym skończyć. Zajmę się tobą. Może po miesiącu okaże się, że już mi na tobie nie zależy, ale musimy spróbować. Będziemy razem, będziesz grał. Możesz grać wszystkie swoje role. To nieprawda, że wojna cię zniszczyła. Czy nie myślisz, że już jest za późno? Idioto. Na co ma być za późno? Czy myślisz, że będziesz musiał ze mną spać? Umieszczę cię w sanatorium, znikniesz na 3 miesiące, tylko ja będę wiedziała gdzie. Urządzę ci wszystko, wszystko prócz wódki. Od roku nie piłem. Nic. Nic. Masz. Masz. Poczytaj. Pisz o Tłomnie i o tobie. Pisz o tym, w jaki sposób Gestapo darowało mi życie. Że ja byłem szpiclem, a ty dziwką. Nie wierzą, że w inny sposób mogłem się uratować. Powinnaś o tym wiedzieć, że nawet pod tym względem to się nie opłacało. Gdybym wtedy nie pozwolił się tobie przewieźć tą dorożką, dziś mówiliby o mnie jako bohaterze. Podrzyj! Wyrzuć to świństwo. Może wody przynieść? Chodźmy stąd, słyszysz? Wiesz, co dziś mówię o Petersie? Że podobno zabili go Niemcy. Jak się dowiedzieli, że jest agentem francuskim. Zabawne. Ja zawsze byłam zdania, że wtedy niepotrzebnie dałeś mu w twarz. Jak tu duszno. Nie zapalaj światła, bo się zlecą ćmy. Wiedziałem, że będzie właśnie tak. Dokładnie tak samo. Połóż się. Jesteś zmęczony. Zaraz wrócę. Stroci. Gdy nasypały się z kanapy, gotowała mi obiad.
Obydwie były z celuloidu. Wiesz, co? Wiesz, no, o takich płaskich, namalowanych oczach. Karmiłam je łyżeczką, ubierałam, opowiadałam im fantastyczne brednie. Ze starej narzuty uszyłam im peleryny. Kochali mnie. Nikt mnie już później tak nie kochał. Gdyby nie oni. Umarłabym ze strachu. To już koniec podróży. Niech pani spojrzy na zewnątrz. W tym świecie nasza krew jest przestrzenią jedyną. Czerwone ptaki ciągle biorą postać inną i przy sercu, co rządzi nimi, krążą z trudem. Oddalić się od niego nie mogą, bo giną. Bo w nas jest pustych równin okrucieństwo zimne, gdzie się kona z pragnienia u fałszywych źródeł. Lądujemy.